Triest. Miasto w północno-wschodniej części Włoch w regionie Friuli-Wenecja Julijska, położone nad brzegiem morza, a więc stanowi bramę do Adriatyku za sprawą portu, natomiast od północy otwiera wejście do Europy Środkowej. Miasto na tyle atrakcyjne, że było łakomym kąskiem dla wielu imperiów, nad którym swe panowanie sprawowali na przestrzeni wieków Rzymianie, Wenecjanie, a najdłużej Habsburgowie. Wpływ tych ostatnich jest widoczny najwyraźniej w architekturze. Wielki pisarz pochodzący właśnie stąd, Italo Svevo, nazwał Triest najbardziej włoskim z niewłoskich miast i najbardziej niewłoskim z miast włoskich. Jak jest w rzeczywistości? Przekonajmy się. Ale najpierw musimy tam dojechać. Pomysł odwiedzenia Triestu zrodził się w drodze powrotnej z wakacji w Chorwacji. Przy porannej kawie stwierdziliśmy, że mamy jeszcze trochę urlopu, parę euro na koncie, a do Włoch tak blisko. No żal nie skorzystać, zatem krótka decyzja, rezerwujemy nocleg i gotowe. Zatrzymaliśmy się na obrzeżach miasta w bardzo gościnnym miejscu. Jak widać, auto czy motocykl można zostawić bezpiecznie w ogrodzonym dziedzińcu. Nieopodal domu znajdują się przystanki autobusowe, z których za 1,5 euro w kilka minut dojedziemy do centrum miasta. Pokoje są bardzo ładnie urządzone, a gospodarze przesympatyczni. Do dyspozycji gości jest również wspólna kuchnia, w której można przygotować kawę lub mały posiłek. Nasze auto udaje się na zasłużony odpoczynek, a my autobusem przenosimy się do centrum. Zwiedzanie Triestu rozpoczniemy od placu, który uznawany jest za serce miasta. Miejsce przesiąknięte historią, sztuką, kulturą i jest po prostu miejscem spotkań mieszkańców i turystów. Piazza Unità d'Italia. Plac otaczają piękne budowle. W centralnej części widzimy monumentalny budynek ratusza miejskiego z imponującą fasadą i wieżą zegarową z 2 figurami Maurów, nazywanych Mikes i Jaches. Casa Stratti to 5-piętrowy pałac wzniesiony w stylu neoklasycystycznym przez kupca Niccolo Strattiego, który później został sprzedany Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Generali. Wzrok przyciąga również sąsiedni Palazzo del Governo, zbudowany w latach 1901-1905 według projektu Emila Artmana. Charakteryzuje się wspaniałą fasadą z mozaikowymi dekoracjami, którym słońce dodaje niezwykłego blasku i charakteru. Niestety, aura dzisiaj poskąpiła nam słońca i błękitnego nieba, co nie zmienia faktu, że upał jest po prostu sakramencki. Na przeciwległej ścianie znajduje się równie ciekawy architektonicznie Palazzo Pitti, a dalej Grand Hotel Duchi d'Aosta. Po sąsiedzku wznosi się Palazzo del Lloyd Triestino, zaprojektowany przez Heinricha von Ferstella i ukończony w 1883 roku. Dawniej był siedzibą firmy żeglugowej, obecnie jest siedzibą władz Friuli-Wenecja Julijska. Fasadę zdobią fontanny umiejscowione w narożnikach budynku. Piazza Unità d'Italia jest otwarty na morze i Zatokę Triesteńską i jest największym placem tego typu w Europie. Nie można przeoczyć oczywiście jeszcze jednego ważnego obiektu przy placu, pod którym na ławeczkach spotykają się mieszkańcy, czyli barokowej fontanny 4 kontynentów. 4 marmurowe postacie symbolizują Europę, Azję, Afrykę i Amerykę, a całość wieńczy skrzydlata postać symbolizująca Triest. Na wszystkich z góry z wysokiej kolumny spogląda Karol VI Habsburg. Na placu odbywają się różnego rodzaju imprezy oraz wystawy artystyczne. Dzisiaj rozbrzmiewają brazylijskie rytmy, ale w 2016 roku koncert zagrał tutaj Iron Maiden. Przechodzimy na sąsiedni plac z głównym teatrem miasta imienia Giuseppe Verdiego. Vis-a-vis teatru znajduje się Palazzo del Tergesteo. Budynek był jednym z centrów triesteńskiej działalności finansowej.
Obecnie na parterze znajduje się galeria, kawiarnie oraz restauracje. Uwagę zwraca sufit wykonany ze szklanych elementów. Galerią możemy przejść do ulicy prowadzącej do następnego placu. Piazza della Borsa, czyli plac giełdowy, który powstał jako gospodarcze serce miasta. W czasach, gdy Triest rozwijał się pod rządami Imperium Habsburskiego jako główny port, plac ten był miejscem, gdzie kupcy, bankierzy i magnaci żeglugi zawierali umowy, zawiązywali partnerstwa, słowem, było to epicentrum handlowego zgiełku. Jednym z pierwszych budynków z 1806 roku służącym wyłącznie sprawom gospodarczym był Palazzo della Borsa Vecchia. Jego neoklasycystyczną fasadę z okazałymi kolumnami i symbolicznymi rzeźbami możemy podziwiać do dzisiaj. Budynek nie funkcjonuje już jako giełda. Obecnie odbywają się w nim wydarzenia kulturalne oraz wystawy. Przed budynkiem starej giełdy na betonowej ławeczce siedzi włoski poeta Gabriele D'Annunzio. Przez plac biegnie również meridiana wyznaczająca południk geograficzny. Każdy szanujący się plac powinien posiadać fontannę, a ponieważ Piazza della Borsa do takich należy, dlatego posiada fontannę i to z rzeźbą Neptuna. A na wysokiej kolumnie spoczywa posąg cesarza Leopolda I, trzymającego jabłko królewskie i miecz. Plac nieustannie tętni życiem. Jest tutaj wiele sklepów, restauracji oraz kawiarni, i to historycznych. I tak oto płynnie przejdziemy do emblematycznego dla Triestu produktu, jakim jest kawa. Do miejscowego portu zwożono różne towary niemal z całego świata. Wśród nich były również ziarna kawy, a więc potrzebne były również palarnie tychże. Otwierały się również liczne kawiarnie. Do jednej z nich należy działająca od 1839 roku Café degli Specchi przy Piazza Unità. Obok bogatego wyboru ciast, deserów, królową jest oczywiście kawa i to w różnych wariantach. Wśród nich triesteński specjał kawowy Capo in B, czyli pojedyncze espresso z odrobiną spienionego mleka, podane w małej szklance. Budynek z czerwonej cegły łączy w sobie dwie najbardziej rozpoznawalne marki powstałe w Trieście. Właśnie w budynku Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali na parterze mieści się kawiarnia Illi, najbardziej znanej marki kaw. We wnętrzu oprócz słodkości znajdziemy również wszystkie produkty oraz akcesoria potrzebne do przygotowania, jak również podawania tego czarnego napoju. Popołudniowe espresso wypijemy na tarasie kawiarni Illi z widokiem przypominającym Wenecję, albowiem i Triest posiada swój Canale Grande. Jest to malowniczy kanał żeglugowy zbudowany w latach 1754-1766, który wówczas ułatwiał transport towarów z portu do miasta. Przy nabrzeżu widzimy historyczne pałace, a brzegi łączą liczne urocze mostki. Na jednym z nich Ponte Rosso jakby przystanął na chwilę sam James Joyce, irlandzki pisarz, wieloletni mieszkaniec Triestu. Panoramę kanału od strony miasta zamyka kościół świętego Antoniego. Triest był i jest miastem kosmopolitycznym, dlatego znajdziemy tu również świątynie różnych wyznań. Uwagę przyciąga za sprawą zdobnej fasady i 5 niebieskich kopuł cerkiew serbska świętego Spirydona. Wnętrze kościoła jest równie ciekawe, bogate w zdobienia, ikony i inne dzieła sztuki.
Przy kanale znajdziemy również plac Ponte del Rosso z fontanną, otoczony pięknymi kamienicami i monumentem w postaci talara Marii Teresy. Niegdyś Triest posiadał jeszcze jeden kanał, Canale Piccolo, jednak wraz z rozwojem kolei przestał być przydatny, więc go zasypano. Canale Grande łączy się z morzem. Zatem i my przenieśmy się nad brzeg Zatoki Triesteńskiej. W jej wody na długość 245 metrów odchodzi kamienne molo Auduce. Wraz z przeniesieniem ruchu morskiego do innej części portu, molo stało się popularnym miejscem spacerowym. Z mola można spojrzeć na miasto z perspektywy morza, jak również obserwować statki i spektakularne zachody słońca. Co ciekawe, molo zbudowano na wraku zatopionego tutaj statku San Carlo i właśnie taką nazwę nosił początkowo ten pomost. Całe nabrzeże jest obowiązkowym miejscem spaceru i aktywności sportowej, jak również miejscem sesji zdjęciowych. Idąc nabrzeżem na południe mijamy ciekawe obiekty, m.in. Salone degli Incanti, dawną giełdę rybną. A w sąsiednim budynku odwiedzimy sklep Italii, który przypomina Mercato. Półki aż uginają się od włoskich specjałów, od kawy po sery i prosciutto, nie pomijając win. Jest tutaj również restauracja z widokiem na marinę oraz stoiska z przekąskami. Triest jest prawdziwą gratką dla miłośników architektury. Szerokie ulice przecinające się pod kątem prostym sprawiają wrażenie porządku, a fasady kamienic i pałaców to prawdziwe perełki. Ich wnętrza również kryją wiele ciekawych miejsc, muzeów i wystaw. Zajrzyjmy do jednego z nich, Museum of Art in Fashion. To pierwsze we Włoszech muzeum mody współczesnej. Warto odwiedzić również Muzeum Revoltella. Muzeum mieści się w domu barona Pasquale Revoltella, który to dom wraz ze wszystkimi znajdującymi się w nim dziełami sztuki, meblami i książkami przekazał miastu. Ekspozycja dzieł sztuki obejmuje około 350 obrazów i rzeźb artystów włoskich z XIX i XX wieku, rozmieszczone na kilku piętrach. Jest również możliwość wejścia na dach muzeum, skąd roztacza się widok na port i okolice. Nadeszła pora na kulinaria, bo przecież nie tylko kawą człowiek żyje. Restauracji w mieście jest multum i jak zawsze trudno nam było się zdecydować, którą wybrać. Poszliśmy na żywioł, no i udało się. Zjedliśmy naprawdę bardzo smaczne dania.
Na początek mule. No przyznaję, że bardzo dobrej jakości i przepysznie przygotowane. Krzysiek zjadł ravioli z ricottą i ziołami. Ja z wielką przyjemnością zjadłam buzjatę z pieczonymi pomidorkami i orzechami. A na deser wjechało tiramisu. Dziękujemy załodze i pani szefowej kuchni za miłe doznania kulinarne. Posileni możemy iść dalej, a przed nami lekka wspinaczka na wzgórze San Giusto, na którym już za czasów rzymskich istniało miasto. U stóp wzgórza widzimy Teatr Rzymski, zbudowany za czasów cesarza Tyberiusza, a odkryty dopiero w XX wieku. Teatr zwrócony był w stronę morza, którego linia brzegowa znajdowała się znacznie bliżej budowli niż dziś. Odbywały się tutaj podobno również walki gladiatorów. Jak widać, architektura zmienia się tutaj diametralnie. Kamieniczki są znacznie mniej okazałe, a uliczki zwężają się znacznie. Po drodze mijamy najstarszy kościół w mieście, bazylikę San Silvestro, zbudowaną na przełomie XI i XII wieku. A kilka uliczek dalej Arco Ricardo, łuk z czasów rzymskich, który według jednej z hipotez jest jedną z bram do miasta. Ostatnia prosta dzieli nas od zdobycia wzgórza, które odkrywa przed nami katedrę San Giusto. Pierwsza wzmianka o katedrze pochodzi z 1337 roku. Fasadę kościoła zdobi rozetowe okno nad wejściem, a portal wejściowy powstał na podstawie starożytnego pomnika nagrobnego. Do katedry przylega masywna dzwonnica z 5 dzwonami. Wnętrze świątyni charakteryzuje się surową architekturą romańską, łączącą 3 nawy freskami i złoconymi mozaikami. Prostotę podkreślają wysokie kolumny i sklepienie z nastrojowym oświetleniem, tworzącym atmosferę skupienia. Na chórze umieszczono organy piszczałkowe Masoniego. W sąsiedztwie katedry znajdujemy kolejne skarby archeologiczne, pozostałości budowli z czasów rzymskich. Spacerujemy po terenie, na którym mieszkali ludzie już w I wieku naszej ery. To robi wrażenie. Obok, na tarasie widokowym, wzniesiono monument upamiętniający ofiary I wojny światowej. Jeszcze jedna, i to ogromna budowla, widnieje na szczycie wzgórza. Jest to Castello San Giusto. Do twierdzy wchodzi się przez złodzony most i już na wejściu widzimy postacie bijące w dzwon. Są to Miches i Jaches, oryginał pochodzący z wieży zegarowej ratusza, który widzieliśmy przy Piazza del Unità. Wychodzimy na przestronny dziedziniec, który był placem paradnym, a obecnie miejscem wydarzeń kulturalnych. Pod zamkiem znajdują się tunele i pomieszczenia niedostępne do zwiedzania. Dostępne jest natomiast Lapidarium Tergeste, poświęcone historii Triestu z czasów rzymskich z cennymi zbiorami mozaik, ołtarzy i popiersi. Z podziemi przenosimy się na mury. Spacerujemy chodnikami strażniczymi, podziwiając widoki na miasto. Mury łączą się z rozległym tarasem, będącym świetnym punktem widokowym na miasto. Jest tutaj również kawiarnia. Można przy espresso podziwiać widoki na Triest.
Obejrzeliśmy również zbrojownię w domu kapitana z kolekcją różnej broni oraz kaplicę świętego Jerzego. Jeszcze nie kończymy wizyty na wzgórzu San Giusto. Poniżej katedry znajduje się jeszcze jeden obszar archeologiczny. W parku na wolnym powietrzu zgromadzono dziesiątki artefaktów. Wzniesiono również mauzoleum z grobowcem Winkelmana, ojca archeologii. Obok znajduje się muzeum ze skarbami starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu. To tyle, co zobaczyliśmy w Trieście. Dzień powoli dobiega końca, słońce nad zatoką chyli się ku zachodowi. W mieście zapalają się światła, ludzie wśród nich i my powoli zmierzają na aperitivo, później na kolację. I mogę Was zapewnić, że w Trieście czuliśmy się jak we Włoszech. A jutro? Jutro zobaczymy nadmorski piękny zamek, ale o tym już w następnym odcinku, na który już dziś serdecznie zapraszam. Do zobaczenia!